No i jesteśmy, słuchajcie, dojechaliśmy do jednego z najładniejszych jezior, na pewno najdłuższych i tak samo dosyć głębokich, 56 metrów głębokości ma aż to jeziorko. Niestety nasza atrakcja dzisiaj nam odpłynęła i nie uda nam się popłynąć, ale nic straconego, dlatego że tutaj, moi drodzy, gdzie jest flaga, widzicie, National Trust, odpływa Steam jak gondola. Ona sobie tam płynie, widać. Zaraz ja przybliżę. Dobrze, bo musiałam tutaj podłączyć, słuchajcie, sobie mikrofon, bo jednak troszkę wieje. No i co tu jest takiego pięknego? No właśnie Coniston Water to jest takie piękne jezioro. Ono jest troszkę tutaj, jak widzicie, węższe, ale za to jest bardzo długie. I tutaj atrakcją całego tego jeziora jest właśnie ten Steamia gondola z National Trust. I nawet jeżeli macie karty, to i tak musicie sobie zarezerwować. O 12 widzicie, był statek, odpłynął. Myśmy chcieli na niego przyjść, ale stwierdziliśmy, że już płynęliśmy nim i tutaj dodatkowa taka informacja, nawet jeżeli macie kartę National Trust, i tak musicie zapłacić za naszą rodzinę, to jest 40 funtów. To nie są te ceny, to są ceny, jeżeli nie jesteście members. Members ma, tak jak widzicie, 10% off i online bookujecie. Ale też tak do końca nie wiedzieliśmy, czy się wyrobimy, czy ta pogoda będzie fajna, czy płynięcie, zobaczcie, jaka piękna tęcza, czy płynięcie tym statkiem będzie warte. Ale tęcza jest cudowna. Ja podejdę tutaj na koniec pomostu i zobaczcie, jak pięknie to wygląda. No więc Coniston Water, słuchajcie, przywitał nas taką piękną tęczą. Stateczku nie ma naszego jachtu, ale nic straconego, ja Wam zostawię link. My tym statkiem już płynęliśmy. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby również sobie nim popłynąć, bo to jest niesamowite przeżycie, fantastycznie. Tylko słuchajcie, musiałoby być cieplej. Ja myślałam, że dzisiaj będzie troszeczkę cieplej, a nawet się tak grubo nie ubraliśmy, bo jeszcze mamy jedno miejsce, które chcemy odwiedzić, a tu jest dzisiaj chłodniej. Moje dziecko poszło po gorącą czekoladę. Tak wygląda całe to jezioro. Ono jest bardzo długie, 6 kilometrów, przepraszam, długości. Naprawdę ten statek tam płynie sobie daleko. Zobaczcie sobie nasz filmik. Także miejscówka godna polecenia. Co jeszcze Wam tutaj powiem? Bardzo ciężko w Coniston Water znaleźć miejscówkę do spania. Uwierzcie mi, ja za każdym razem, jak szukam Lake District i wiem, że tu przyjedziemy, zaczynam od tego miejsca. No i niestety albo cenowo jest wow, no albo po prostu już nie ma. Także tak to wygląda, ale jeśli chodzi o samo jezioro, no to jest naprawdę pięknie. Czy Ty widzisz tą tęczę? Tutaj, słuchajcie, też jest fajna knajpka. Właśnie tu, jak dziecko sobie moje kupiło czekoladę, bo widzicie, siedzicie przed samym tutaj jeziorem. Także tutaj możecie sobie śmiało wypożyczyć różne sprzęty. Ja Wam powiem, że my tu na padach nie pływaliśmy, bo tu taka jest informacja na parkingu, że jeżeli chcecie pływać na padach, to musicie zapłacić nawet za swojego pada dodatkową opłatę, także my napady to na Ullswater, a tutaj macie po prostu i łódeczki, które możecie sobie wypożyczyć, i kajaki, i inne sprzęty, więc to jest taka fajna miejscówka, polecajka taka. Jeszcze chciałam Wam pokazać, informację, bo my jak byliśmy tutaj, to zostawiliśmy sobie auto oczywiście na parkingu i tutaj z Coniston szliśmy do samej góry, tutaj aż do tego jeziora, do tej wody w sumie. Słuchajcie, mega wypad. Przechodzi się przez takie muzeum, taki skansen, jeśli chodzi o właśnie kopalnie, fantastyczne widoki i to jest tak naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę to wszystko jest tam w górach ukryte. W jeden dzień zrobiliśmy to i to nie było jakiś taki, wiecie, wow, jakiś taki challenge, po prostu popłynęliśmy sobie tym jachtem i później poszliśmy, była piękna pogoda, lato, tam są takie cudne wodospady i tam sobie tymi wodospadami przechodziliśmy wzdłuż tych wodospadów do góry i naprawdę super gorąco Wam polecam, bo naprawdę jest warte zobaczenia. To nie jest jakiś mega wymagające, żeby tutaj podejść. Tutaj owszem, tutaj już ten odcinek do góry jest bardziej wymagający, bo jest taka ściana
bardziej pionowa, ale dzieciaki spokojnie dadzą radę i później spokojnie taką ścieżką się wraca, ale tu za to przy tym muzeum właśnie tych kopalni mówię, jest bardzo fajnie pokazane, leżą sprzęty, rzeczy, naprawdę godne polecenia. Tutaj myślałam, że wiecie co, znajdę jeszcze taką informację, bo to jezioro jest nie tylko słynie tutaj z tych stateczków, które są z jachtu tego z National Trust. Oczywiście mówię, ten jacht to jest number one. Ja Wam wstawię, jeszcze raz mówię, link pod filmikiem, ale tutaj słuchajcie, Donald Campbell próbował pobić rekord prędkości i jest tutaj muzeum w Queenstown, do którego możecie iść i zajrzeć i zobaczyć, no niestety ta próba się nie powiodła, on zginął, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe miejsce i jeszcze jedno miejsce, do którego też statek podpływa. No zobaczcie, teraz pogoda się zepsuła, także jakbyśmy byli na tym statku, to tak nie fajnie, bo nie dość, że wieje, to jeszcze troszkę tak mrzy. Tam jest jeszcze taki dom. A ten dom to jest Brownwood i to jest dom Johna Ruskina, takiego krytyka słynnego. Te ogrody do tego domu oczywiście schodzą prosto do jeziora, więc jest to miejsce, które warto zobaczyć, odwiedzić. Jeżeli macie taką opcję przedostania się na drugą stronę rzeki, to ja oglądałam nieraz to miejsce, żebyśmy się tam zatrzymali, ale no jakoś nam nie po drodze być po tej drugiej stronie, przynajmniej na razie. No i nic, słuchajcie, zaczęło tutaj trochę wiać, idziemy ubrać troszkę cieplejsze rzeczy, bo dzisiaj nam się niestety nie udało. O, ale tu Wam pokażę, jak widać fantastycznie ten wodospad. Stąd w tym miejscu, do którego warto się wybrać, jak będziecie tutaj chcieli troszeczkę więcej zwiedzić, to naprawdę wybierzcie się do góry tam, bo jest co podziwiać. A my z tego miejsca uciekamy w jeszcze jedno miejsce. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć miejsce parkingowe i pokażę Wam jeszcze coś pięknego i bardzo takiego ukrytego. Tak, i tutaj do góry się idzie właśnie na te, jak to było, nie jaskinie, tylko, no patrzcie, zgubiłam słowo, na kopalnię. Sama miejscowość jest taka, no nawet dosyć. Ale tutaj te widoki robią niesamowite wrażenie. Zobaczcie. Pięknie, po prostu pięknie, ale tutaj mówię, cenowo jest zawsze bardzo wysoko. Patrz, Lake District Holiday Cottage. Aha, ale to jest Holiday Cottage. Dobra, słuchajcie. Idziemy tutaj. Cel namierzony, nasze autko musieliśmy zostawić przy ulicy, chociaż kierowaliśmy się tutaj na ten biały Inn, ale niestety tam jest tylko parking dla osób, które idą do tego pubu, więc to jest pub, na który kierowaliśmy się, żeby tu dojechać. I tak jak widzicie, tutaj można zatrzymać się, ale mówię, to jest tylko dla osób, które tutaj są w pubie. No, także tutaj pub zostawiamy. Słuchajcie, schodzimy tutaj sobie tą pierwszą drogą. Mam nadzieję, że idziemy dobrze. Przynajmniej też widzę, że idą inne osoby, więc wydaje mi się, że okej będzie. Dobra, i tu mamy, słuchajcie, odbicie od razu. Tylko 1,4 mili z Letter Bridge. Tak jak ci ludzie idą, także my też idziemy. No otwieraj, dawaj. Już się pies niepokoi. Dojdziemy do tego mostku i z tego mostku już mamy bardzo blisko do tej właśnie jaskini. Pięknej jaskini, którą już dawno chcieliśmy zaliczyć, ale nie mogliśmy tutaj trafić. Kolejne piękne miejsce. Ale naprawdę spodziewaliśmy się, bo była taka piękna pogoda tam u nas tam w tej miejscowości Ravensglass, że liczyliśmy, że tutaj też będzie cieplej. A tutaj proszę. Przed chwilą padało, teraz chłodem takim wieje. Ale jest cudnie i tak. Tak mi się wydaje, zobaczcie, teraz zaczekamy aż ci Państwo przyjdą. Tam jest wejście do tej jaskini, bo ten tunel jest tam wydrążony. Także to będzie chyba super, że mnie uderzyłeś. Jeszcze łatwiejsze niż Rydal Cave.
Jeżeli nie widzieliście tego odcinka z Rydal Cave, to Wam gorąco polecam, bo to jest kolejna jaskinia, ale ona jest przy Rydal, czyli to jest inne jezioro. Tutaj też gorąco Wam polecamy. Też jeżeli nie byliście, no to tam tak spokojnie możecie zacząć sobie zwiedzanie właśnie Lake District. A tak jak widzicie, my jesteśmy przebrani, buty, spodnie, żebyśmy się tylko nie pobrudzili. Słuchajcie, nie ma skrótu, bo tutaj musimy przejść przez most, żebyśmy się dostali na drugą stronę. Z górki pod górkę. Już jesteśmy przy moście. Zobaczcie, taki piękny, kamienisty most. Cudny. Widzisz, jaki most? No, już jesteśmy, zobaczcie, przy tym mostku. Przez chwileczkę musiałam wycierać kamerę, bo tak zaczęło padać, że zmoczyło mi tutaj cały telefon, ale powiem Wam szczerze, wygląda to fajnie, bajkowo, tak inaczej. Czekaliśmy, aż ludzie przejdą, to też swoją drogą. No i teraz słuchajcie, tym mostkiem, jak przejdziemy, to tutaj w lewo i dojdziemy już do, tak jak widzicie, tam są pozostałości, właśnie do tej jaskini, Cathedral Cave. A zaraz Wam powiem dlaczego, jak tam już dojdziemy, dlaczego ta jaskinia tak się nazywa. Także mamy tutaj kilka rzeczy, wiązanie butów oczywiście jeszcze wchodzi w grę, kilka rzeczy pięknych w Lake District, które sami jeszcze nie odkryliśmy. No dobra, teraz pies nam utknął na wyspie i boi się iść, bo niestety tak ta woda bardzo mocno płynie, taka jest prawda i ona nie ma jak iść. No. Tu bym mogła przejść po tych kamieniach. No dobrze, come on baby, chodź. Chodź, dobra dziewczynka, chodź. Dobra. No właśnie. Zawsze coś wymyślą i pies idzie za tym wszystkim. Ale dobra, mamy rodzinne zdjęcie. Teraz zobaczcie, fajny mostek. To jest właśnie ten mostek taki bardzo instagramowy. Tu jeszcze przejście, może mniej instagramowe, ale też fajne. O, i pies. Jak weszła? Udało się? Zobaczcie na dzieci kurtki, jak wyglądają, jakie są brudne. Czekaj, to jeszcze ja. Widziałam, że trzeba było ją popchać. O, super, udało się. No teraz zobaczcie, jak ten mostek pięknie wygląda, bo tak naprawdę przychodziliśmy z tamtej strony, to nie było go widać, a tutaj pięknie wygląda, widzisz? Widzisz, jak ładnie? No i taki spokojny już tutaj spacerek sobie idziemy teraz dalej do samej jaskini. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną już furtkę i mamy od razu informacje. Mamy informacje, jak iść w tą stronę, także raczej się człowiek nie zgubi. Słuchajcie, można tą drogą też przejść. Wcale nie trzeba było iść tym skrótem, tak jak my. Można było iść normalnie, ale tak jak tam ludzie też idą, widzę, z dziećmi, ale to by trzeba było wrócić od strony ulicy, więc no gdzie indziej trzeba znaleźć sobie miejsce do zaparkowania. No tak, ale my tu idziemy. Nie mogą spadać. No tak, no że jest ryzyko, ale tu się wchodzi. Nie mogę spadać. Woda jest. Dobra, tu idziemy. W każdym razie, tak czy siak. Tylko zaczęło znowu padać, słyszycie? Zobaczcie, tu już jest wejście. Tak, i my tym wejściem mamy wejść. Tak. Tu możemy sobie wejść. Jest krótka historia oczywiście. Tu do środka wchodzimy. Tym tunelem. Nie wiem, czy będzie echo, zaraz zobaczymy. No puść psa. Woda jest, dużo wody? Nie, aż tak źle nie jest. Czekaj, idź do przodu. Nic nie widać. Światło nic. A gdzie masz latarkę? Nie wiem, czy to jest woda, czy nie. Dobra, jest woda. O, zobaczcie. Dużo wody. Dużo wody. Wow. Teraz już wiecie, dlaczego to jest Cathedral Cave. Słuchajcie, miejsce robi niesamowite wrażenie. Ja troszeczkę tutaj jest ciemnie, tak żebyście mogli zobaczyć. Zresztą wyłączyłam również mikrofon, bo byście nie słyszeli dookoła tego echa. Chłopaki jeszcze tam do przodu poszli. Ale czy wiecie o tym, że właśnie to jest Cathedral Cave, dlatego że to jest tak wygląda właśnie jak nawa w katedrze. Zresztą tutaj, zobaczcie, sama ta jaskinia jest po prostu obłędnie wielka. Ona oczywiście powstała
nie naturalnie, tylko przez to, że wydobywali tutaj łupek i ten łupek był oczywiście tutaj, domy były okoliczne, dachy, no, jakiś taki dom. Dachy były właśnie, na dachy były wykorzystywany ten łupek. Także no fajnie to wygląda. Tam myślę, że oni jeszcze dalej idą i my sobie chyba też tam dalej pójdziemy, zobaczymy. Ale chciałam tu już dawno przyjść i niestety źle kiedyś popatrzyłam na mapę i nie wiedziałam, że to jest bliżej właśnie Coniston Water. Myślałam, że to jest bliżej Ullswater, a wcale nie. Także piękne miejsce. Idę zobaczyć, co tam jest dalej. Można tam dalej iść? Tu zobaczcie, widzicie? Te łupki właśnie z tego robili te wszystkie, z tego kamienia. Te dachy. Zresztą tutaj do tej pory to wszystko jest wykorzystywane. I tak samo jak pojedziecie sobie w stronę właśnie tą drugą, gdzie jest jeszcze bardzo fajna taka miejscowość Honister. I tam właśnie ten łupek jest wydobywany do tej pory i tam są zrobione fajne atrakcje dla dzieciaków tak samo. Ale zobaczcie teraz z tej strony, jak to wygląda. Ja pomniejszę troszkę, tak żebyście widzieli, jak to się opiera, jakie to jest w ogóle głębokie. Niesamowite. Słuchajcie, niesamowite. Co prawda ludzka ręka to zrobiła, no ale i tak robi niesamowite wrażenie. No, kopalnie soli Village to też robi, ludzka ręka robiła. Ja jeszcze tu przyjdę. Zobaczcie. O wow. Co tam myślicie? Czy tam jeszcze można iść? Tak, bo tutaj więcej osób z pieskami, dlatego... A, Junior tam już poszedł? Alex! A, można tam iść? Ale co tam jest? Tam po prostu skały są, tak? Czy jest jakieś wejście do jaskini? Ale pada deszcz. Można przejść tak dookoła, tak? Aha, bo jak nie... No słuchajcie, powód, dlaczego młody tam się znalazł u góry. Powiedz, dlaczego jesteś u góry? Bo nie idziemy do The Depot. Jak ktoś nie wie, co to jest The Depot, to jest takie miejsce, gdzie są ścianki wspinaczkowe. Ale tam nie ma jaskini, powiedz mi? Nie wiem, czy ja tam wyżej wejdę, bo później mogę nie zejść. Nie, no mogę później nie zejść, a nie chce mi się... Wie? No. I potem ja wejdę tam. Ja sobie tutaj wezmę rękę, o. No dobra, jest ślisko. No dobra, słuchajcie, weszłam na górę. Nie, to nie było jakieś tam mega trudne, ale jest ślisko. Ale pada coraz mocniej. Pada! Dobra, słuchajcie, pada, ale już jak weszłam tutaj do góry, to młody jeszcze chce iść zobaczyć tam wyżej. No dobra, idź. Tutaj jest jeszcze taka jedna jaskinia i rzeczywiście jest tutaj... A, schodzą jeszcze, no tak. Jeszcze tu można wejść, zobaczcie. Tu będzie widać tą jaskinię, czyli to okno całe. Czyli naszą całą rodzinkę. Wow, teraz widać to. Gdzie jesteście? Halo? Dobra, słuchajcie, tu jeszcze, chodź tu jeszcze zobaczymy. Nie, aha, bo tam jeszcze można iść wyżej. Słuchajcie, dobra, jest to na pewno bardzo fajne miejsce, żeby przyjść i pozwiedzać. Zobaczcie, tam jeszcze można wyżej iść, no ale jest ślisko, my już nie będziemy. Zresztą nie wiem, czy widać na filmiku, pada dosyć mocno deszcz. Pada dosyć mocno. Na pewno tam by było fajnie wejść, ale ja myślę, że tam po prostu się wchodzi tylko do góry i tyle. Także tutaj z małymi dziećmi nawet idą, wow. No dobra, jak chcą, to niech idą. Ja tam nie ryzykuję. To wygląda pięknie. Tak jak widzicie, jest super. Super miejscówka, no. Większe wrażenie robi niż Rydal Cave, na pewno. No widzicie. Teraz wiemy, że fajniejsze niż The Depot. Także trzeba młodego częściej zabierać na takie wyprawy. No i tu mamy przejście znowu. Słuchajcie, jest bardzo mokro, więc tutaj jak będziecie się wybierać, to na pewno trzeba być... Ja mam troszkę już wilgotne buty, ale no po prostu jest nieziemsko. Fantastycznie. Fantastycznie, słuchajcie. Tak jak widzicie, trochę ludzi tutaj przybywa, nawet z małymi dziećmi. No ale ja bym się nie wybrała, tak prawdę mówiąc. Przynajmniej bym nie starała się tam wchodzić po tych skałach, bo jest mega ślisko, a oni jeszcze kalosze mieli, a nie jakieś takie buty przytwierdzające. Ale to wiecie, każdy decyduje za siebie. Miejsce jest super. Dobra, kawa.
ciacho, takie pyszne ciacha mam i idziemy stąd. Przytrzymasz? Uciekamy, bo słoneczko wyszło. Słuchajcie, ludzie tutaj przychodzą, nawet jest tutaj dosyć busy, więc my będziemy już stąd szli. Ale miejsce naprawdę robi wrażenie. Wszystkie namiary Wam oczywiście zostawię, tak żebyście mogli śmiało sobie tutaj dotrzeć. Jak najbardziej z dzieciakami możecie. Tyle tylko, że no, buty takie wodoodporne, kalosze dla dzieciaków albo jakieś takie inne. Piękne wyjście, słuchajcie, super. Tutaj jeszcze taka jedna informacja, tam można wejść z góry. Nie trzeba iść tak jak my szliśmy tym tutaj poziomem, możecie śmiało sobie wejść z góry. Także, o jaka tęcza, patrzcie, kolejna tęcza dzisiaj. Mamy szczęście do tęczy. Już widziałeś 3? Co, nie możemy tam zejść? Nie można tam zejść? Jest instrukcja. Aha, ale zobaczcie, ile tego łupka tutaj leży. I tak jak się odwrócimy tutaj, to pełno tego łupka tak samo tutaj na górze. Także jak będziecie mieli okazję, to sobie weźcie taki płaski, znajdźcie. Ja mam pod konewką, o taki płaski. Ja mam pod konewką w ogrodzie i super się sprawdza. Bo nic się nie rusza, a poza tym w piekarni też mam położone takie małe czarne. Oni sprzedają jako takie podstawki na stół i są super praktyczne, łatwo się wyciera, nic się nie brudzi, nie robią się plamy, także gorąco Wam polecam. Dobra, wracamy tą samą drogą, co przyszliśmy. Pies już patrzy, wie, że ma tam przejść, tu przez ten mostek i tak w lewo. Przepraszam, w prawo. Pokazuję lewą ręką, mówię w lewo. Bo tak jest po prostu łatwiej i szybciej. Już wiemy, że na pewno trafimy. A Ty którędy chcesz przejść? Tędy? No idź. No idź. Lady, tu chodź. Lady, chodź, lady. Tu chodź. Jestem gotowy. Chodź, lady. Chcesz tędy. Go. Jest Zmieściła się? Pies nam utknął. O, teraz Ty utknąłeś. Dasz radę? Nie wiem po co tak się gimnastykować, skoro tu jest furtka. Można otworzyć i można przejść furtką. Furtką! No dobrze, słuchajcie, pięknie tutaj jest, dużo ludzi, także miejsce jest naprawdę popularne. Zresztą tak samo jak Cradle Cave, też tam, nawet jeżeli nie wiem, będziecie chcieli iść i troszeczkę zabłądzicie, to nie będzie problemu. Tu macie drogowskaz również, pięknie. Także gorąco Wam polecam, my wracamy już w stronę auta i chyba atrakcji na dzisiejszy dzień będzie tyle. Zobaczymy, czy jeszcze będziemy przejeżdżać koło Windermere, ale od razu Wam powiem, że przypuszczam, ponieważ jest niedziela, tam jest zawsze bardzo dużo ludzi. I dlatego ja tak niezbyt to jezioro lubię. Tam jest jedyne fajne miejsce, to jest National Trust zamek. Gorąco Wam polecam go odwiedzić, ale ten zamek jest na przykład teraz nieczynny. I to też jest takie słabe. Tam nie ma za dużo zwiedzania, ale teren wokół zamku jest za to bardzo fajny. I fajna jest tam kawiarenka, można sobie usiąść. Także co kto lubi. Tu jeszcze, słuchajcie, chcę podejść, już musiałam podłączyć mikrofon, bo jednak tutaj trochę wieje. Co prawda mikrofon mnie denerwuje, bo nie słychać, co jest dookoła. Jak ktoś coś mówi, komentuje, no to Wy tego nie słyszycie. Nie słychać tak samo dźwięków i to też jest takie trochę irytujące, no ale za to nie ma tego szumu, nie ma tego wiatru. Jest tylko mój głos. Ale popatrzcie, chciałam tutaj specjalnie troszeczkę podejść, bo naprawdę idzie taka pielgrzymka za nami, śmieje się. Zobaczcie, tam jest wejście do góry, właśnie do tej jaskini. Tu mamy rzekę i nie da rady niestety tamtędy przejść. My gdzieś tam mamy samochód, musimy tam wrócić, ale to nie problem, bo to nie jest jakiś taki długi spacer. Także wcale się nie dziwię, że tutaj dużo osób przyjeżdża, bo po prostu jest łatwo, ale zobaczcie, ile ich idzie. A tu jeszcze do góry poszli kolei. No i doszliśmy z powrotem do głównej drogi, także słuchajcie, można sobie parkować tutaj, tylko musicie patrzeć oczywiście na znaki, gdzie można, a gdzie nie. My sobie tam dalej przy tych domkach stoimy, także jest ok.
ale słuchajcie, no jest pięknie, jest wyjątkowo, jest na pewno inaczej. Jestem tylko zdziwiona, że jest tutaj dosyć dużo ludzi, gdzie tak naprawdę no, nie widać w sumie, że chyba że ci ludzie gdzieś tam gdzie indziej sobie poparkowali. Może są jeszcze jakieś inne opcje. Ja taką opcję znalazłam. A mówię, już chciałam tutaj być w zeszłym roku, ale wtedy nocowaliśmy przy Ullswater, ale to byliśmy sami z mężem. Wtedy jest również, nagrywałam ten odcinek, jak wchodzimy przy Riddle Cave i przy tym magicznym takim miejscu, gdzie jeden z wieszczy siedział i pisał swoją poezję. Także też zerknijcie na to. Zresztą ja Wam wszystkie te filmiki podlinkuję, bo wiem, że nie każdy ma czas szukać, a tak to sobie kliknijcie w opisie filmu, będziecie mieli wszystkie informacje. No, a my teraz zobaczymy, co robimy dalej, czy gdzieś się zatrzymujemy, czy idziemy do auta i jedziemy dalej, czy uda nam się jeszcze coś dzisiaj zaliczyć fajnego, czy już tylko piękne widoki będziemy podziwiać. Zobaczcie, tutaj już mamy końcóweczkę, przyjeżdżamy przez właśnie Windermere. I teraz tak, tutaj słuchajcie, po prawej stronie, gdzieś tam w krzakach, będzie zamek, o którym Wam mówiłam. I on jest fajny, tylko że nic w nim nie ma. Ale jest miejscówka fajna. Na padzie pływały, Tak, tutaj tak właśnie wspominamy, że pierwszy raz tutaj na padzie pływaliśmy. To było nasze pierwsze cumowanie pada. Ale słuchajcie, ta miejscowość jest olbrzymia. Windermere jest tak wielką miejscowością, że tu, no słuchaj, poza tym tak, tutaj jest pierwsza przystań. Widzicie, tu można stąd wypłynąć i tam są stateczki. Generalnie super ekstra, jak ktoś nie może się wybrać gdzieś dalej, dojedziecie tutaj pociągiem, samochodem bez problemu, bo zjeżdżacie z M6 i jesteście na miejscu, ale tu jest strasznie głośno, komercyjnie i w ogóle zawsze jest pełno ludzi. Tutaj zresztą cały czas się coś buduje i to jest właśnie to, że oni rozbudowują, budują. Tu jedyna fajna rzecz, jaka jest, to Park Down Resort. Oni mają tutaj, nie wiem, czy już teraz za tym zakrętem, nie pamiętam dobrze, ale chyba tak, tam w tych krzakach, tam jest caravan park i te karawany są naprawdę fajne. Tutaj właśnie jest już ta przystań i tutaj w ogóle jest właśnie, patrzymy, że tu jest bardzo dużo takich hoteli. No, tak jak to, co lubi. Tu jest ta marina, ale od razu Wam powiem, że nie patrzcie na to, że tutaj można zaparkować, nie można. Tutaj jeszcze kiedyś nas kusiło pójść właśnie do tego National Trust, ale tu też za każdym razem wracamy, już nie mamy czasu i dzisiaj też, więc nie będziemy kombinować. A też podobno jest fajnie i ładnie, także następnym razem. O, i tutaj się zaczynają właśnie, słuchajcie, zaczynać się będą te karawany i te karawany są fantastycznie usytuowane, bo nad samym tym jeziorem, że schodzicie dokładnie do jeziora, zaraz tutaj gdzieś będzie wjazd, ale one są jak na karawany bardzo drogie. To my byśmy mogli w tym cottage, co teraz spaliśmy, być 15 dni za cenę tutaj 4.